Witam z mojego ogrodu, który pielęgnuję. Tak, witam przede wszystkim miłośników róż. Tu mamy różę okrywową. Tu jest piękna róża wielkokwiatowa. Tam są też róże wielokwiatowe. Tutaj, tak, pani, która tu zamieszkuje, bardzo lubi róże. A że szczególnie o nią muszę dbać. O, tam mamy też ładną różową różę okrywową. Tutaj nie kwitnąca teraz, ale mająca bardzo wiele pąków. Odmiana Chopin. A tu jest moja ulubiona odmiana, która często kwitnie nawet po głębokim ścięciu. Mercedes. I tutaj jest róża Walter. Pięknie aksamitnych kwiatach ciemnobordowych. O, zasługuje na szczególną uwagę, ale to są różyczki, które mi się podobają. Myślę, że miłośników róż jest bardzo dużo. Tyle jest pewnie, ile odmian róż. Każda ma swojego wielbiciela. Otóż, drodzy Państwo, szperałem wczoraj w moich podręcznikach, z których się kiedyś ja uczyłem rozmnażania. Otóż dzisiaj robiłem pielęgnację róż i te róże, które wylądowały w tym wiaderku, bo są już po prostu przekwitnięte, tak brzydkie, sypią się płatki na kamień, tak, trzeba je zutylizować. Otóż, drodzy Państwo, z tego wiaderka zrobię coś, co na pewno i Wy będziecie chcieli zrobić. Jestem już właśnie w domu z tymi różami, które Wam pokazywałem na ogrodzie i przystępuję do pracy z ukorzenianiem róż. Studiowałem ostatnio moje mądre książki o ukorzenianiu, o rozmnażaniu i o dziwo do tej pory nie znalazłem tam takiego punktu o rozmnażaniu róż, który by mnie zafascynował. Wczoraj stało się coś nowego i znalazłem wreszcie sposób na ukorzenianie naszych róż w ogródku. Pewnie macie swoje ulubione odmiany albo swoje ulubione egzemplarze, albo mają je wasi znajomi, które chcielibyście mieć w ogródku i sami sobie rozmnożyć, bo nie wiecie, co to za odmiana, skąd ją zdobyć i czy w ogóle jeszcze istnieje na rynku, bo zmienność odmian jest duża. A ta metoda pozwoli nam na sklonowanie tych egzemplarzy i będziemy je w końcu mieli u siebie. Otóż podręcznik ten podaje, że pędy takie dojrzałe, zdrewniałe, które już przekwitły, obcinamy kwiaty, obrywamy liście i tniemy z nich sadzonki, około 15 cm długości, tak żeby miały chociaż ze 3 pąki, z których będą rosły. Tutaj mam taki właśnie pęd, który utnę na tą odległość. Tu mamy jeden pączek, tu mamy drugi pączek, tu mamy trzeci pączek. I nad tym trzecim pączek, jak przy wszystkich sadzonkach, nad tym trzecim pączkiem ucinamy 1,5 cm. Tu wyjdzie nam jeszcze jedna sadzonka. Tak, i już mamy dwie. Ustawiamy je pączkami do góry, czyli tak jak rosły i niech sobie leżą. Mamy następną chlubkę. Obrywamy wszystkie liście. Trzeba robić to w rękawiczkach, bo róże, jak wszyscy wiedzą, nie ma róży bez kolców. I tutaj poprawiamy cięcie, które było zrobione sekatorem. Zrobimy to ostrym narzędziem. I ten pęd, myślę, że wystarczy, że go przetniemy na pół. I już będziemy mieli dwie kolejne sadzonki. Ustawiamy górą do góry, dołem do dołu. Tak, teraz bierzemy jeszcze jedną piękną różę. Tak, żeby to było jasne. O, jeszcze bardziej kolczasta jest. Tak, pędy muszą być świeże, tuż po ścięciu. O, i wybieramy sobie ze 3 oczka. Jedno oczko, drugie i trzecie. Będzie dopiero tu. Tniemy 1,5 cm nad oczkiem. O,
Tak, i znowu następna sadzonka 1,5 cm nad oczkiem. O! I mamy przygotowane sadzonki. Nie będę wam pokazywał wszystkie jak tynę, bo czas nagli. I otóż podręcznik ten podaje i myślę, że bardzo mądrze, że sadzonki takie trzeba sadzić w piasku. W czystym, najlepiej takim żwirku płukanym z rzeki. O, i jeżeli mamy taką sadzonkę. Pierwszy etapów jest 2. Taką sadzonkę wstawiamy do podłoża odwrotnie niż rosła. Czyli górą do dołu. I wsadzamy ją na 3/4 jej długości. Tak. I teraz, jak rozpoznać? O, rana po liściu jest na dole, pączek jest u góry. Rana po liściu jest na dole, pączek jest u góry. Czyli musimy tą sadzonkę odwrócić w ten sposób, żeby była do góry nogami. I wkładamy ją. O, wystawiamy parę centymetrów u góry. I znowu. Tak, dołem do góry. I jeszcze raz, i jeszcze raz. O, te niektóre pędy są cieńsze u góry, także bardzo wyraźnie to widać. O, ja sobie zrobię takich sadzonek w każdą doniczkę 10. Zobaczę, jaki procent będzie tego ukorzeniania. Ja też jeszcze tej metody nie stosowałem, ale wpiszę w tym podręczniku, że jest to nawet dosyć łatwe. Otóż sadzimy te sadzonki do góry nogami po to, żeby ta świeża ucięta nam część zabliźniła, zagoiła i tu już wytworzyła jakiś kallus. Sadzonka resztą swojej powierzchni będzie pobierać parę wodną z tego piasku, czyli pozostanie przy życiu i zacznie procesy gojenia. Po 2 do 3 tygodniach, jak tu już pojawi się ładny korek, czyli zabliźnienie rany, ta rana pięknie nam zaschnie i zacznie oblewać, tak, wyjmujemy te sadzonki, tak, czyścimy i wsadzamy prawidłowo, tak jak mają być, pozostawiając jeden pączek nad powierzchnią, a drugi pączek tuż pod powierzchnią. Róża potrafi nam wypuścić i spod ziemi, jak wiecie, bo sadzimy je głębiej w gruncie, a one i tak nam co roku wypuszczają z ziemi takie ładne, najsilniejsze pędy. Ale to dopiero po 3 tygodniach. Do 3 tygodni mają być odwrotnie. O, w ten sposób. Mają być odwrotnie. Jak już je odwrócimy, pierwszą oznaką, że puściły jakieś korzenie albo pobierają już wodę, będzie to, że zaczną wypuszczać nam z tych pąków młode pędy. I te doniczki z tymi różami trzeba będzie pozostawić w tym pomieszczeniu, w którym będzie proces ukorzenienia trwał, aż do wiosny. Bo te korzonki, z racji tego, że termin ukorzeniania w ten sposób róży jest dopiero we wrześniu, to załóżmy, że te pierwsze korzenie powstaną w połowie października, a już w listopadzie może być mróz. I wtedy te białe korzonki, bardzo świeżutkie, nam szybko zmarzną. Czyli trzymamy je w pomieszczeniu jakimś garażowym, a najlepiej w jakiejś tam altance, albo gdzieś w wejściu do domu, w jakimś tam wiatrołapie, tam gdzie temperatura jest dodatnia, do 15, nawet 18 stopni. Tak, jak w razie nam w zimę wyjdą zbyt długie pędy, to przecież je możemy zawsze obciąć, ale już będziemy mieli na wiosnę gotowe roślinki do przesadzenia. Wyciągniemy je, wtedy odczepiamy z tego piasku i możemy posadzić prosto do gruntu. Zaletą tej metody i w ogóle, no myślę, że taką małą rewolucją, jakby nam się to udało, myślę, że tak jak 30% z tych 20, jakby nam się ukorzeniło tam 5, 6, 7 sadzonek, to już by była rewelacja.
Sadzonki przecież będziemy mieć ze swojego ogródka lub ogródka naszych przyjaciół. Możemy się wymieniać odmianami, tak? Mamy odmiany, które specjalnie u nas dobrze rosną, mamy odmiany, które specjalnie lubimy. No i możemy sobie tych róż namnożyć. Główna zaleta to ta, że te róże nam nie zdziczeją. Mogą nam nawet zmarznąć do samego gruntu, ale z ziemi odbije nam ta sama róża. Bez tego, że będziemy ją uszlachetnić albo wykopać i drugą posadzić szlachetną, zaszczepioną. Te róże, już te egzemplarze będą na własnym korzeniu. Stale będą rosły, o ile korzeń nie umrze, to ta róża zawsze odbije w tej samej odmianie róży szlachetnej. Także sam jestem ciekaw i Was zachęcam do tego, żeby tą metodę wypróbować. Ja kiedyś próbowałem z ukorzenianiem. Są szkółki w Polsce, które tylko produkują róże z sadzonek, sadzonki na własnym korzeniu. Te róże są sprzedawane w doniczkach i wiele tysięcy tych róż już posadziłem i muszę Wam powiedzieć, że no rewelacja. Po najcięższych zimach albo po jakichś takich głupich przymrozkach, nie w terminie przyrodniczym, gdy róże marzną nam do samej ziemi, tam nie ma kłopotu, że nie odbiło albo wypuściła podkładka. Zawsze wypuści nam szlachetna odmiana o bardzo silnych pędach i pięknie kwitnie. Także życzę powodzenia wszystkim. Myślę, że ze zdobyciem z naszych ogrodów takich pędów nie będzie problemu, bo przecież co drugi dzień, co trzeci powinniśmy iść w nasze poletko z różami i takie już nędzne kwiatki, mizerne musimy uciąć. Ale jak wszystkich uczę do tej pory, to ucinamy zawsze, jak nam pęd przekwitnie, róża jest wielkokwiatowa albo wielokwiatowa, ma kilka kwiatów, tak już przekwitnie cały ten koszyczek, to ucinamy pęd 3/4 długości, żeby nam odrosły za 2-3 tygodnie nowe silne pędy w ilości 3-4, żeby one dały nam z powrotem kwiaty. Błędem jest obcinanie tylko samego kwiatu, bo wtedy mało mamy tych silnych odrostów, które będą znowu zakończone pąkiem kwiatowym. Także ścinając 3/4 pędów po przekwitnięciu uzyskujemy materiał na takie fajne sadzoneczki. O, aż ręce świerzbią, żeby zrobić kolejne. O, i do góry nogami, i odwracamy, nie? Może im się w głowie nie zakręci. O. I teraz wystarczy to podlać. Na to nie polecam zakładania woreczka, bo chodzi nam o to, żeby właśnie te końce, jak nam szybciej nam zaschły, żeby nie doszło do infekcji, żeby tu zaczął się ten proces gojenia, bo on nam jest potrzebny do tego, żeby te sadzonki odwrócić. Tylko proszę o tym nie zapomnieć, że trzeba je odwrócić, bo postawicie świat do góry nogami. Podlewamy leciutko i raz na 3 dni myślę, że wystarczy. Zwykły zraszacz, taki jak mamy do szyb, buteleczka po tym płynie do szyb, nalać czystej wody i zrosić ten piasek i te sadzonki. Tu nie ma jeszcze żadnych korzeni, nie ma pobierania tej wody. Ten piasek nam szybko nie będzie wysychał. Nawet jak nam centymetr wyschnie na wierzchu, to się nic nie stanie. Tak? Będzie mniejsze ryzyko infekcji grzybowej. Także powodzenia. Dajcie znać, jak Wam to wyszło.